Tak, dzisiaj takie morze i chciałam zdążyć na zachód słońca, ale zdążyłam, tylko telefon mi się zablokował i musiałam czekać 15 minut, aż się odblokuje. No, po prostu tak. O, a tutaj takie łódki, dzisiaj poszłam w drugą stronę i takie łódeczki są. No i tak, zobaczcie jak pięknie. Tak, tam jeszcze dalej. Może coś zobaczyć. O, stateczki. Tak dzisiaj jest ładnie. Też dużo ludzi, bo też dużo ludzi jest. Bo ładna pogoda. A ja idę dalej na spacerek. I tak, co wam mogę powiedzieć? Rękę sobie schowię, bo jest zimno. Idę do morza. Znaczy, no nie do morza. Tak, dzisiaj jest też ładna pogoda. Miało dzisiaj nie być słońca. A dzisiaj było bardzo ładnie, ale zimno jest. Spójrzcie, jakie jest morze piękne. Są fale, jest przyjemnie. Idę oczywiście pod wiatr i tak. Idę sobie spaceruję i nabieram sił. Dzisiaj wyszłam wcześniej, ale kosztem tego, że nie zafarbowałam włosów dzisiaj mam taki plan, żeby włosy zafarbować. To jest kolejna rzecz taka, którą chcę zrobić. No, jej, ktoś tam na łódce płynie. No, będzie wędkował albo nie wiem, morsował. Nie, chyba nie morsować, będzie wędkował. I tak, o, tu muszę ominąć grupkę. Kajakowiec, pan kajakowiec. Teraz wam pokażę. Kurczę, to jest sztuka, tak prawdę mówiąc, na takich falach pływać. I już wam pokażę. Nie będę przyłączać tego, tylko tak wam pokażę. O, tutaj gdzieś jest pan kajakowiec, zobaczcie. Ale to się chyba tak nie da przyłączyć. I już do brzegu, czyli się zmachał się pan. No poczekam, aż ta grupa ludzi przejdzie, żeby było w miarę spokojnie. No, nie tą rękawiczkę zdjęłam, co potrzeba, czyli rękę już mam zamarzniętą na kość. No tak. Idzie ku lepszemu, to znaczy z moim samopoczuciem idzie ku lepszemu, tak mam nadzieję. Nie wiem, na ile mi starczy tego optymizmu. Jak na razie staram się nie myśleć o problemach, tylko zbierać siły i skupiać się na innych rzeczach. I taka moja rada, polecajka. Jeżeli macie jakiś problem, to nie analizujcie tego non-stop, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Trzeba po prostu się odciąć i zająć się czymś innym. Głowę po prostu zająć czym innym i stawiać sobie cele takie codzienne, proste. Na przykład, nie wiem, wymyślić, co będę jeść na śniadanie, pójdę do sklepu, co kupię, jakiś drobiazg, choćby rzodkiewkę. A rzodkiewka teraz droga, ale no powiedzmy, pączka na dobre samopoczucie. Co jeszcze? Co gotuję na obiad? Wejść w taką rutynę, żeby nie myśleć, tylko żeby po prostu działać. Więc ja tak robię. To jest chyba 10. dzień tutaj i codziennie coś robię. Codziennie staram się, oprócz tych dni, gdzie przeleżałam, wiadomo, ale staram się wejść w taką rutynę i nie myśleć o tym,
co mnie spotkało no i po prostu no tak, więc najważniejsze to no pusto tu nie jest poza sezonem, ale naprawdę powód pieszo-majowy w 70 latach dosłownie. Ja sobie jeszcze przejdę kawałek, ale tutaj akurat idę pod wiatr i no nie jest za przyjemnie, ale i tak jest fajnie. Więc tak, o czym ja mówiłam, żeby wejść w taką rutynę i nie rozmyślać, nie skupiać się na problemie, nie rozkładać tego na czynniki pierwsze, nie analizować za bardzo, nie myśleć, a dlaczego, a czemu mnie to spotkało, no i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę tutaj jeszcze o tym mówić, natomiast taka moja rada, jeżeli macie problem, to najlepiej, wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest bardzo trudne, ale ja mogę powiedzieć, to znaczy nie możecie mi powiedzieć, o, jej to się dobrze mówi, bo ona nie ma takich problemów. No muszę wam powiedzieć, że mało kto ma taki problem jak ja w tym wieku. Dlatego pozwalam sobie na takie uwagi i na takie no jak to powiedzieć, na taką sugestię właśnie, żeby w ten sposób podchodzić do tego, co nas spotyka. Dobrze, pójdę z tej linii spaceru, bo to naprawdę nie ma sensu. Ciągle ludzie mnie mijają, a to takie dla mnie kłopotliwe dosyć. A więc tak, tu jeszcze zobaczę. A nie, puściutko. A i ciszej może też trochę. Także tak jak powiedziałam, najważniejsze to nie analizować i ciągle nie młócić tego w głowie, co się zadziało, czemu tak, a czemu nie inaczej, a mogłam inaczej, a dlaczego ja, a dlaczego mnie to spotkało, inni mają lepiej. Nie, po prostu nie myśleć o tym. A część dalsza nastąpi, bo jest tutaj taki fajny samojet i muszę go wymiziać. Spasione ci głupi dziękują taki wulkami. Cześć, jak większość z was wie, wróciłam na Śląsk 2 dni temu i taki piękny zachód. Nie wiem, czy dam radę. Okno muszę podnieść, tak jak księżyc. Ale taki piękny zachód mamy, naprawdę przepiękny. Byłam chwilkę na spacerze, ale jestem zmęczona. Dogram pewnie coś niebawem. Także będzie film, tak zwana składanka filmowa. No, ale niebo jest przepiękne, takie krwisto-czerwone. Ładnie, ciepło dzisiaj było. Także spacerek sobie zaliczyłam no i nic. Biorę się do zbierania w sobie. Ale opowiem wam o tym. Dzisiaj piękna pogoda i mamy takie cudne alpaczki małe. Spójrzcie, jakie cudne. Dosłownie chwilkę od mojego domu. Ta jest taka ciekawa, biała. Tam jeszcze jest taka ciemno-brązowa. Ta czarna i taka koniakowa. No jakie cudne.
Malutkie są. Chudziutkie, malutkie. Cudniste. O, tu idzie jedna, mama idzie, tak, mama idzie. O, jaka alpaka piękna. Pierścień ćwiczenia Tak, zamknięte. pierścień ćwiczenia zamknięte. Alpaki przyszły. Tak, tu będę trochę skubała, a tu zaciekawione takie malutkie. Śliczne są. Idziemy na spacer, bo jest piękna pogoda. Musimy się troszeczkę uspokoić. Pobiegły sobie. Takie zwierzaki są, zobacz, mistrzowskie. Pobiegły do tej naszej alpaki tutaj. O, tak. Tak, i się zaznajomiły ostatnio przez tą siatkę. Zaznajomiły się, powąchały się. Dużo jest, coraz więcej tych alpak tutaj. Dużo, fajnie. Bardzo fajnie. A dzisiaj taki zachód piękny. Ładnie jest. A dzisiaj taki zachód słońca. Niebo przepięknie pomarańczowe. Ślicznie i taka mgiełka nad lasem. Nie wiem, czy to się da przybliżyć, już nie, ale ładnie jest. Spacerek odrobiony. Teraz tylko przygotować się do filmu i kręcić. Także do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry w ten piękny, zimowy poranek. Dzisiaj jest poniedziałek i po prostu jestem w ciężkim szoku. Śnieg. Jak ślicznie. Dobrego dnia. Tak, wiem, powinnam się ogarnąć najpierw, ale dzisiaj wstałam i po prostu jest zima. Jestem naprawdę w szoku, chociaż zapowiadano krótkie śnieżyce. I tak sobie leżę i piję kawkę, znaczy siedzę i piję kawkę, sweter dalej jest, lepiej nie gadać. Muszę spróć ramiona, bo pomyliłam się w jednym rzędzie i później już poszło wszystko do góry z tym błędem. I mi się po prostu wzór nie zgodził. Ale o tym za chwilę Wam opowiem, o tej konstrukcji swetra i o moich takich rozmyślaniach. A tymczasem cieszę się kawą i życzę Wam dobrego dnia. Nie wiem, czy dam radę Wam pokazać, ale chlebek się piecze. Teraz się gotuje. I jeszcze 15 minut i wyciągamy. Tak, upiekłam chlebek. Muszę coś wymyślić, bo mam taką grubą rękawicę, a i tak zawsze się gdzieś tam sparzę. Temperatura jest wysoka, teraz o, chlebek wypieczony elegancko. Otworzył mi się nawet trochę, chociaż mało. Nie wiem, dlaczego on mi się nie otwiera. Może dlatego, że ja robię nacięcia nożem ząbkowym, takim, no z ząbkami, a powinnam to robić takim ostrym albo żyletką, a jakoś tak nie wiem. Od początku zaczęłam robić tym nożykiem i może mi się rzeczywiście za mało otwiera, ale muszę Wam powiedzieć, że tak, no gorący jest, ale nie zrobię. Później pokażę Wam, jak chrupię. No to tak, to tyle. A teraz kawka i do dziergania. Dobrze, dokręcę tutaj w kuchni. Więc tak jak wspomniałam, od grudnia nie kupiłam chleba, piekę sama chleb i tak jak wspomniałam, nie mam żadnych sensacji żołądkowych, żołądkowo-brzuchowo-jelitowych. Polecam każdemu, jeżeli tylko macie czas i chęci, żeby piec własny chleb na zakwasie. I tak jak wspomniałam, jest to chleb pszenny na zakwasie żytnim, czyli on nie jest taki bielutki. Widzicie? On jest taki troszeczkę ciemniejszy, ciemnawy. Fakt, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby taki chlebek zrobić i ja sobie to tak planuję,
że jeżeli piekę chleb, no to cały dzień jednak kontroluję ten czas, bo czas produkcji tego chleba to jest naprawdę no gdzieś około 10 godzin. Oczywiście nie cały czas się robi ten chleb, tylko w międzyczasie jak się tam chwilę robi, minutę, dwie, potem jest czas oczekiwania, no i ten czas się wydłuża po prostu. Potem się go kładzie do lodówki i rano się piecze. No, polecam każdemu, jeżeli tylko macie możliwość i chęci, przede wszystkim chęci, bo nie trzeba mieć specjalnego garnka do pieczenia tego chleba. Można w naczyniu żaroodpornym również upiec. Ja sobie akurat kupiłam taki garnek specjalny, żeliwny do chleba. On jest też do normalnego użycia, czyli mogę w nim piec, dusić mięso, warzywa i tak dalej, ale ja go używam tylko do chleba, do pieczenia chleba. Akurat była dobra promocja, taka naprawdę solidna, bo te gary są bardzo drogie. No i sobie kupiłam w grudniu ten garnek i no od grudnia nie kupiłam chleba, nawet bułki nie kupiłam. Po prostu cały czas piekę. Jak byłam w Sopocie, to też piekłam przecież chleb i dla syna i dla siebie. No, to taki przerywnik, ale myślę, że warto, bo już widzieliście na Instagramie na pewno parę razy ten mój chlebek i no i tak, no, fajny jest. O! sypie się. Także tak, polecam i to tyle na temat chleba. Pa! Dzisiaj tak nietypowo. Witajcie na moim kanale z salonu. Takie piękne słońce i pomyślałam sobie, że zejdę tutaj na dół i nacieszę się tym słońcem odbijającym się w liściach moich roślin. Tak. I dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma rzeczami w sumie, bo zaczęłam robić 2 swetry. I tak, jeden jeszcze zaczęłam robić w Sopocie, ja Wam wspominałam o nim. To jest taki rozpinany sweterek z gazety. Z gazety Wzory na druty 1/23. Tak, tutaj, o zaraz, tutaj będziecie widzieć. Tak, to jest taka gazetka. Myślę, że jeszcze jest dostępna na przykład na stronie Kiosk. Tylko chyba przez Q jest napisane, tak mi się wydaje. Ale podlinkuję Wam do tego sklepu, bo w Empiku czy gdzieś, gdzie są gazety, pewnie już jest niedostępna, no bo to jednak jest 2 lata. Natomiast myślę, że jeszcze archiwalne numery są dostępne na stronie internetowej. No i tak, tutaj jest włóczka zupełnie inna, bo jest lana grossa, 30% bawełny, 20 lnu i 10 poliamidu. I w sumie nie wiem, czy też nie zrobię z tej włóczki, bo jednak ten poliamid trzyma w ryzach wzór i w ogóle no dzianinę, wiadomo. Ja się tak skłaniam ku takim naturalnym włóknom, ale to też nie do końca jest dobre, się okazuje. I tak, ja wybrałam do tego swetra 2 włóczki. Kupione w Biferno, Lana Gato Super Soft i to jest kolor 19004, taki fiolecik, tak, o tu nie będzie widać za bardzo, bo to słońce, może tak, no ale podlinkuję Wam tak czy inaczej. I wybrałam jeszcze taką włóczkę, drugą, to jest kolor 14594, też z Lana Gato, z Biferno i to są takie różne kolory. O tutaj może będzie bardziej widać, że ten jest taki bardziej w bordo, a ten jest taki przygaszony, jaśniejszy i taki przygaszony. No więc tak, okazało się, że nie za bardzo to jest ten ciemny kolor, bardzo mi odpowiada, jeżeli chodzi o moją karnację, włosy i tak dalej. Natomiast co do wzoru, to nie wiem, czy nie zaliczyłam skóchy, bo tego wzoru tak naprawdę, chociaż no, na dłużej połaci, teraz jak sobie patrzę, to nie jest źle. O nie, to jest w ogóle, to nie jest dobry pomysł, żeby nagrywać tutaj. Tak sobie myślę, o może tak. O widzicie, tutaj zupełnie nie widać tych oczek, trzeba je jeszcze powyciągać, bo tutaj
na tym zdjęciu, widzicie, są te oczka. Gdzie jest ta kamera? A tu. One są takie powyciągane. A mnie to wyciąganie w ogóle nie wychodzi. Ja nie wiem dlaczego. I pomyślałam sobie, że ja robię, jak wiecie, metodą rosyjską. Przerabiam oczka prawe i lewe. I pomyślałam sobie, że może mi nie wychodzi ten wzór, tak jak powinien wychodzić. No, tu, nie. Wszędzie jest odbite światło. To pomyślałam sobie, że wezmę tą jaśniejszą włóczkę i zrobię próbkę. I siadłam rano i zrobiłam próbkę i w sumie, no można powiedzieć, że wychodzi dokładnie tak samo, tylko że ja tutaj już te oczka powyciągałam. O, może widzicie? I tutaj już widać te oczka powyciągane. Ale tak czy inaczej, ja myślę, że w tym ciemnym kolorze nie będzie widać tych powyciąganych oczek. Nawet jeżeli ja to tak siłą te oczka wysupłam. No nic. I tak miałam w planie zrobienie 2 swetrów. No tak. To tyle na temat tego sweterka. Tutaj mam plecy i przody. Właśnie zaczęłam robić przody. I troszeczkę się przeraziłam, że ja robię jednak tą metodą rosyjską i mi to nie wyjdzie. No, mam tutaj w kółku, bo zaczęłam i pomyślałam sobie, że w końcu nagram dla Was. O, ciągnie się jak lasagna przysłowiowa. Mam tutaj, o, tak mi się zrobiło właśnie, z 3 kłębków, bo tutaj robię z 2 oczywiście. A zaraz Wam powiem, dlaczego robię z 2. I robienie z 1 u mnie się nie sprawdza właśnie. To zrobiłam już tutaj, o właśnie tu fajnie widać, tak jak prześwietla to światełko jak przechodzi, to fajnie widać to, a tak to w ogóle nie widać tych kwadracików takich. No nic, zrobiłam plecy, pomyślałam, że je będę pruła, ale stwierdziłam, że jednak faktycznie tą metodą kontynentalną tutaj zrobiłam i jest dokładnie tak samo. Więc w tym wzorze mogę sobie spokojnie robić metodą taką, jaką umiem, czyli tak, umiem obydwie, ale szybciej mi idzie jednak ta, którą robię już kilka dekad, prawda? No, to tyle na temat tego swetra. Będę to dalej dziergać i no i cieszę się, że jakoś tam robótka idzie do przodu. A teraz drugi projekt. No z drugim projektem to w ogóle cyrki są, bo tak. Ja oczywiście zaczęłam ten projekt robić metodą rosyjską, czyli babuni, przerabiać oczka prawe, lewe, no bo przecież no umiem sobie przełożyć, jeżeli jest ażur, czy jakiś inny element, który trzeba zastosować. Wydawało mi się, że mam na tyle doświadczenia, że potrafię to sobie przerobić na metodę, którą ja szybciej robię, czyli tą metodę rosyjską. I co się okazało? No okazało się, że nie do końca się to sprawdziło. Ja oczywiście Wam nie pokażę, bo ja sprułam to, co zrobiłam metodą rosyjską. I zaczęłam robić metodą kontynentalną, przerabiać oczka lewe. No co za tym idzie, oczywiście oczka prawe też przerabiam od przodu, a nie od tyłu, no żeby to miało sens, prawda? I tak, zaczęłam robić sweter, miał być sweter Harbor, ja Wam pokazywałam, też podlinkuję. Takie wielkie słońce, patrzcie, jakie wielkie słońce, że przebija mi tą kartkę z tyłu. Miałam zacząć ten sweter, ale stwierdziłam, że nie, że to taki trudny będzie, nie zrobię tego szybko. I wzięłam się za inny. Kupiłam nową włóczkę, bo to miało być z limy, ale z takiego koloru, pamiętacie, ja Wam mówiłam, taki morski kolor, bardzo mi się podoba, bardzo. To jest kolor 9018, lima, wełna z alpaką. Tak mi się wydaje, że wełna z alpaką, ale dobrze pamiętam. Tak, 65% wełny i 35% alpaki. Piękny kolor, ładna włóczka, ale stwierdziłam, że nie, to jest za trudne, to na pewno nie zdążę i w ogóle i tak nie zdążyłam, no ale dobrze. I wymyśliłam sobie sweter, który wydawał mi się prostszy, tak, prostszy.
wariety i wygląda tak. No nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby tutaj miałam jeden wzór i wydawał mi się trudny, a tutaj tych wzorów jest, nie powiem, kilka. Nie chcę być niegrzeczna na tym kanale. Kilka. I po prostu już mam dość. Mam dość. Utknęłam na zygzakach. Bo oczywiście te kropeczki to nie jest nic trudnego, bo wiecie, no, co któryś rząd, jedno oczko lewe, to nie jest problem. Ale te cholerne zygzaki mi dały w kość. Te. I teraz co się okazało? Ano okazało się to, że metodą rosyjską one nie wychodzą. Chociaż przekładałam oczka tak, jak powinnam, czyli na odwrót. Z jednej strony wychodziły, właściwie z tej strony, wychodził piękny łańcuszek, a tutaj wychodziły schodki. I ja już mam taki jeden projekt, nie potrafiłam go znaleźć, bo nie umiem sobie przypomnieć, w jakiej bluzce to robiłam. Nie wiem właśnie, czy nie w tej białej. No nieistotne, jak znajdę, to Wam kiedyś pokażę. Mnie to tak wychodziło, że z jednej strony przepiękny łańcuszek, a z drugiej strony wychodziły mi takie schodki. Nijak nie umiałam przełożyć, czy nie dało się przełożyć tego oczka, żeby było z dwóch stron tak ładnie po prostu zakończone. Taki zygzak. Żeby te oczka się pięknie schodziły. No i co? 20 razy to prułam. 20. 3 razy to i 13 próbek zrobiłam. Za każdym razem było źle. A to tak, a to śmak, a to owak. Po prostu uważam, że moja inwencja twórcza, jeżeli chodzi o przekładanie oczek, sięgnęła zenitu. Tak. Byłam bardzo, bardzo kreatywna. I okazało się, że niepotrzebnie, bo wystarczyło tylko robić to, te lewe oczka metodą kontynentalną i patrzcie, już bym miała cały sweter zrobiony. Tydzień straciłam na to. Tydzień. Rzucałam w kąt, brałam. Rzucałam w kąt, brałam. Nie posunął się sweter w ogóle fioletowy, ten, który przed chwilą pokazywałam Wam, bo mam taką jedną wadę, przypadłość, nie wiem jak to nazwać. Z jednej strony jest to plusem, a z drugiej strony okazało się, że jest to ogromny minus. Otóż jestem szalenie konsekwentna w tym, co robię, obojętnie czego to dotyczy. I jeżeli coś sobie postanowię, to nie, że po trupach, ale jeżeli sobie coś postanowię, to po prostu dążę do tego, żeby to zrobić. I tak też było z tymi zygzakami. Po prostu stwierdziłam, że ja nie potrafię się na niczym skupić. Nie zrobiłam prania, nie posprzątałam, nie zmywałam, po prostu nic. Tylko jadłam, spałam i próbowałam. Ja nie potrafię, jeżeli czegoś nie rozwiążę, jakiegoś problemu nie rozwiążę, ja nie potrafię egzystować. Po prostu muszę to rozwiązać, żeby dalej iść, żeby zrobić kolejny krok. No i tak się podziało. Tak się podziało, że tydzień mam w plecy. Sweter miał być prezentem. Nie będzie, to znaczy będzie, ale spóźnionym. Konstrukcja tego swetra jest taka, że tutaj są... Aha, bo ja Wam nie pokazałam, ale tylko tak troszeczkę. Tutaj są tak zwane ramiona europejskie, widzicie? Tutaj zupełnie inna konstrukcja tego swetra. Ja jeszcze takiego swetra nigdy nie robiłam. Troszeczkę mnie to przerażało, ale pomyślałam sobie, no przecież inni to robią, no co tam, no przecież dam radę. No oczywiście dałam radę, chociaż poległam na tych ramionach właśnie europejskich, ja poległam na kalu u splotki, ja Wam mówiłam, na tym moherowym, Jezu, jak to się nazywało, puch chyba, puch albo puf. Takie piękna bluzeczka z takimi pufkami, taka błękitna, możecie zobaczyć u Eweliny Wójcik, tak zwanej splotki.
No i ja zrobiłam tam te ramiona europejskie, ale potem jak nabierałam oczka, to mi się to nie podobało. Nie miałam jeszcze doświadczenia, jak to zrobić. I pomyślałam sobie, że ten mohair też jest bardzo wymagający, bo tam były 3 nitki z tego, co kojarzę i no nie podobało mi się to, co ja zrobiłam i zostawiłam i dalej to leży. Ale wrócę do tego, dlatego że tutaj te ramiona europejskie już opanowałam i oczywiście, tak jak wspominałam, to nie jest takie trudne, no zupełnie inna konstrukcja swetra. I co się okazało? Okazało się, że wczoraj już miałam łączyć dekolt, nabrałam sobie pięknie oczka, no ale Małgosia niestety lubi sobie komplikować wszystko, znaczy no nie, ale no akurat tutaj w tym wypadku. Bo życie to akurat lubię prostować, ale tutaj komplikować. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że po pierwsze połączyłam to tak, że mam przekręcone te oczka. Po prostu nie mogę tego tutaj złapać w tym rzędzie, bo mam, tak jak wiecie, jak się robi na okrągło, to jak się łączy ten pierwszy rząd, czy tam któryś, to trzeba uważać, żeby wszystkie oczka były w jednym, no jak to w jednym kierunku. Nie mogą być właśnie tak przekręcone, bo potem nie można tego kółka zamknąć. Ja tutaj nie miałam kółka. No jestem mistrzem, po prostu jestem mistrzem. Mam to przekręcone. Muszę to spróć. A poza tym te ramionka robiłam najpierw prawe, potem lewe, tak jak w opisie. I to był też błąd. Ponieważ tutaj jest ten ścieg, jak widzicie, ten wzór i co któreś oczko, co któryś rząd trzeba zrobić oczko lewe. No takie kropeczki wychodzą. I niby ja to liczyłam, wszystko mi się zgodziło i okazało się, że ja teraz robię tutaj ten rząd, jak robię, ten, który już łączę, to po lewej stronie mam rząd kropeczek, a po prawej mam już jeden rząd zrobiony, czyli rząd wyżej. Więc stwierdziłam, że spróję te ramionka, nałożę tak jak zwykle na 2 druty, z 2 kłębków będę robić, żeby już tej skuchy nie zaliczyć. I jak to zrobię i dołożę te oczka na dekolt, to już mi to pójdzie. Fakt, Drops ma jedną dla mnie, oczywiście, jedną bardzo taką dużą wadę. Bardzo dużą wadę, bo wszystkie rozmiary tutaj, jeżeli się robi według wzoru, to są podane centymetry, tylko i wyłącznie centymetry. Oczywiście ja rozumiem, że jak się zrobi dobrą próbkę, to centymetry powinny pasować i tak dalej, ale ja jestem taką osobą, że ja nie wierzę temu centymetrowi, a to trochę naciągnę, a może nie naciągnę, a jeden rząd może zrobię bardziej rozwlekle, mniej ścisnę, potem bardziej ścisnę i w tych gazetach niemieckich, którymi ja się posługuję i o których Wam opowiadam, tam są podane centymetry i są podane rzędy, więc łatwiej jest kontrolować swoją pracę, jeżeli te rzędy są również podane. No oczywiście, jeżeli się konstruuje jakiś wzór, to trzeba się opierać na centymetrach, no bo wiadomo, że rozmiarówka opiera się na centymetrach, prawda? Ale później brakuje mi tego, brakuje mi w tych wzorach Dropsa, tam są naprawdę, to jest kopalnia przecież pomysłów. No i brakuje mi tego w opisie tych ilości rzędów, byłoby dużo prościej. Bo na przykład tutaj muszę łączyć ten zygzak bo to są plecki, jak widzicie, o tutaj. I ten zygzak będzie łączony z przodem i później już będzie praca polegała na robieniu rzędów na okrągło. I niby są centymetry, ale no trudno jest mi tak, no czy to będzie dobre po prostu, no nie wiem czy to będzie dobre. Czy akurat w tym momencie powinnam to skończyć, czy jeszcze może 2 centymetry dalej, no nie jestem pewna i dla mnie jest to takie, no nie, że stresujące, bo to przecież to hobby jest, to nie może być stresujące, ale no mam taki niedosyt, o można powiedzieć, mam niedosyt w tych opisach. A co do tej włóczki,
to jest włóczka też lima, ale taki kolorek, taki jakby to powiedzieć, zimny błękit. I to jest kolor 90-27. No zupełnie inny od tego, dużo jaśniejszy, ale pięknie wygląda ten wzór. Bardzo, bardzo ładnie wygląda, tak wyeksponowany jest ten wzór. I bardzo mi się podoba, naprawdę. I myślę, że dobrze zrobiłam, że zmieniłam. Tamten też zrobię, bo mam kupioną włóczkę akurat na sweter męski, taki w rozmiarze M. No, to Wam podlinkuję tutaj, jak mi się uda, to jeszcze tutaj gdzieś wstawię, bo tak dawno tego nie robiłam, może mi się uda i wstawię tutaj z boku jeszcze te zdjęcia z Dropsa, tam tych swetrów, modeli w swetrach, panów w swetrach. No i na koniec muszę Wam powiedzieć, że znowu wydałam pieniądze. Znowu wydałam pieniądze, ale mus był, po prostu był mus, no. I tak, dlaczego? No, bo tak, ten sweterek jeszcze wrócę do tej śliweczki. Kurczę, muszę Wam powiedzieć, że ja nie mogę się doczekać, kiedy ten sweter skończę, naprawdę. Już bym chciała go mieć. Już bym chciała go mieć, już bym chciała go nosić. I wszystko by było ok. Wzór się robi, do wykorzystania tego wzoru trzeba mieć 2 rodzaje drutów, to znaczy 2 rozmiary, 3 i 4. 3 i 4. Wiełka teraz nie, teraz ja nagrywam vloga. Teraz chodź tutaj, no chodź, hop. No hopsaj, no. Przyszła towarzyszka, no hopsaj, hop. No hop. Tak. I trzeba mieć 2 rodzaje drutów. I ja oczywiście sobie pomyślałam, że mam te druty, które sobie ostatnio kupiłam, czyli druty Sinit, i ja Wam o nich opowiadałam, jak byłam w Sopocie. I to są przefajne druty. Przefajne druty. Taki komplecik sobie kupiłam, takich krótkich drutów, czyli 10. I tylko, że one mają zupełnie inne tutaj te gwinty, jeżeli chodzi o grubość, czyli mają 3 rodzaje gwintów. Malutkie, średnie i duże. I co się okazało? Okazało się, że tak, 3 mają gwint mały, ale 4 już mają gwint średni. W związku z tym nie mogę skończyć tego swetra przodów, bo tył był ok, ale w przodzie są te plisy. Ja Wam tutaj jeszcze raz pokażę. W przodzie są te plisy. Robione oczywiście od razu. I okazało się, że te plisy trzeba robić innym rozmiarem drutów, a cały ten jersey innym rozmiarem drutów. No i okazało się, że niestety sinity mi nie będą pasowały, dlatego że no, nie mam jak połączyć tych drutów, bo końcówki w obu końcach są jednakowe. W związku z tym stwierdziłam, że muszę sobie dokupić drutów, bo nie mam. I zrobiłam zamówienie w Kokonkach. Jejku. I testuję teraz druty, które się nazywają Symfonii. I one są, tutaj otworzę, kupiłam 4, 4,5, 4,5, 3, 3,5, 4. No i tutaj mam już w tym, to zaraz Wam pokażę. Takie kupiłam druty. Tak, takie. W Kokonkach. Do tego kupiłam jeszcze druty bambusowe, bo najpierw myślałam, że na tych bambusowych zrobię, ale pomyślałam sobie tak, bambusowi nierówny i no, przesyłkę trzeba płacić, myślę sobie, dobra, to te bambusowe też wezmę, jakbym złamała którąś 3, bo 3 sobie wzięłam. Takie Ojej, gdzie to ta kamera? Dzisiaj się nie umiem tak jakoś tutaj zorganizować, jeżeli chodzi gdzie patrzeć. Jakoś tak dziwnie ten telefon. No nie, jest normalnie, a jakoś nie umiem tak się ogarnąć. No, to takie drutki sobie kupiłam.
One są dziesiątki, to są krótkie, ale ja je bardzo lubię, bo ja Wam wspominałam, że ja mam takie małe dłonie i dla mnie te dziesiątki to są idealne po prostu. I chciałam spróbować te bambusowe, ale zaczęłam robić już tą symfonią, trójkami, tymi drutami. Zaraz. One są takie kolorowe. Widzicie? Może to będzie widać. Tu tak będzie widać. Takie kolorowe są. I ja sobie kupiłam w Polimexie takie druty Biłka. Jejku, bo no, zaplątałyśmy się. Kupiłam sobie też z Knit Pro takie zwykłe druty. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają. W każdym razie Prym się nazywają. O, takie. Ale wiecie co? One są po prostu bardzo twarde. No dobrze, że jest twardy, ale nie czuć, że to jest takie drewno. Jakoś tak dla mnie te druty są po prostu, ich struktura mi nie odpowiada. Kupiłam kilka rozmiarów, ale te druty mają zupełnie inną, w dotyku są inne. Są takie jakby miększe, cieplejsze, chociaż też są twarde, ale tak mi się wydaje, że są takie mniejsze, bardziej przyjazne dla mojej ręki. Dlatego dobrze zrobiłam, w sumie zaryzykowałam, kupiłam kilka rozmiarów, ale dobrze zrobiłam, bo bardzo dobrze mi się na nich dzierga, bardzo dobrze, naprawdę. Oczywiście najlepiej mi się dzierga na Lantermunach i też sobie kupiłam trójki, które złamałam, też w Sopocie w sumie. Wam opowiadałam, myślałam, że mi kostka szczeliła, a to drut szczeliło, rany. No, także same straty ostatnio miałam. Biłka, czekaj, bo muszę Cię tutaj rozsupłać z tego i nie kładź mi się na tym, bo tutaj, no, słuchajcie, jakbyście zobaczyli, jak księżniczka leży, to no, na moich, nie wiem, może mi się tu uda pokazać. To tak Wam zrobię, o tak, o, księżniczka leży na moich, zaraz, moment, o, na moich tutaj kłębuszkach, tak, będę leżała teraz, bo jestem najważniejsza w ogóle, o tak, najważniejsza jestem, tak, i będę tutaj teraz ja będę tak, no, to tak. Zostałam sama w domu i teraz jest taki kłopot, że, znaczy no nie ma kłopotu, ale nie ma dziergania też, no. Nie ma dziergania, nie ma nic, bo tu królewna, trzeba się nią zająć, ma takie kołtuny za uszami, że chyba to będę musiała wyciąć, bo nie jesteśmy w stanie tego rozczesać. Tak, no to tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze sobie kupiłam dwie żyłki. Takie, te metalowe. I okazało się, że one są właśnie pakowane po dwie. Też się zaskoczyłam, bo cena była dosyć spora. Ale okazało się, że to są dwie sztuki. No, jedną już wyjęłam. Dwie sztuki są. I są, o, nawet są te. Widzicie? Ta końcówka i ten dings do zakręcania, żeby się drut nie odkręcił. No, z tych sinitów jestem też bardzo zadowolona. Zrobiłam cały tył i polecam je, ale no tak jak widać, w niektórych projektach się to nie sprawdza, jeżeli są projekty, które mają dwa rodzaje drutów w jednym projekcie, znaczy no w jednym rzędzie, można powiedzieć. I to mnie zaskoczyło, nie doczytałam opisu, oczywiście, i zaskoczyło mnie to, no ale poradziłam sobie. Także teraz będę dziergała na Knit Pro, na symfoniach. Chciałam sobie nawet kupić cały zestaw, ale stwierdziłam, że ja i tak nie korzystam z tych grubych drutów, takich jak szóstki, siódemki. Bardzo, bardzo rzadko. Nie wiem, czy z raz, czy dwa wykorzystałam, a mam w innych zestawach takie druty, tej grubości, więc stwierdziłam, że to bez sensu i kupiłam sobie takie druty luzem. No, to tyle. Zima przyszła do nas dzisiaj, jak widzieliście. Szok. Niby tam gdzieś pogoda mówiła, pogodynka, że jakieś śnieżyce, jakieś śniegi. Dzisiaj 17 marca. Obudziłam się rano, ja mam akurat łóżko tak
postawione, że widzę tak kątem oka, widzę ogródek i te sosenki od sąsiada. Jak zobaczyłam tą śnieżycę, naprawdę to śnieg sypał. Nie wierzyłam własnym oczom, no ale potem to tak pięknie się zrobiło i słońce wyszło. I fajnie jest. Także bardzo się cieszę, że taka pogoda. Lubię każdą. Dzisiejszy spacer w lesie będzie, no chyba gumowce ubiorę, bo pewnie będzie tam, kałuże będą. Także pójdziemy sobie do lasu po południu. No i tak. I wybieram się do Sopotu. W przyszłym tygodniu chyba pojadę na tydzień znowu. Zobaczyć morze, ale już w zupełnie innym nastroju, jak widzicie. I teraz na koniec chciałam zrobić osobny film, ale w sumie tutaj to powiem, bo po co tam jakieś osobne kręcić filmy i tak dalej. Jak ktoś nie chce słuchać o moim życiu, to może teraz powiedzieć: cześć Małgosiu, do zobaczenia w następnym filmie. Tak może być. A dla tych, którzy zostają, chciałam powiedzieć tak. Nie mam słów, żeby Wam podziękować za to, co zrobiliście dla mnie. Naprawdę, nie mam słów. Nie potrafię wyrazić wdzięczności i radości, którą mi sprawiliście, że tak pięknie, mocno i skutecznie również przysyłaliście mi dobrą energię, podtrzymywaliście mnie na duchu swoimi komentarzami, serduszkami, lajkami i tym też, że obejrzeliście ten film i nie było żadnej reakcji. Samo to, że obejrzeliście te filmy moje w takim trudnym dla mnie okresie, bardzo trudnym, dało mi bardzo dużo pozytywnej energii, naprawdę. I w zasadzie mogę powiedzieć, i myślę, że nie przesadzę, że dzięki Wam również miałam siłę, żeby podjąć wiele decyzji życiowych, które podjęłam i które zmieniły moje życie. Naprawdę. Ja myślę, że to nie jest jeszcze czas, żebym ja o tym opowiadała tak publicznie, ale część z Was wie, że miałam naprawdę bardzo trudne życie. I właśnie ten kanał dawał mi taką nadzieję, takie światełko, taką radość i chociaż tak ubywało mi tych subskrybentów, przybywało, generalnie była stagnacja, to jednak taki trzon tych z Was, którzy mnie nigdy nie opuścili, czy w radości, czy w smutku, pozwolił mi przetrwać te naprawdę trudne dni. I tak jak Wam wspomniałam, ja kiedyś opowiem Wam o tym wszystkim, ale teraz jeszcze nie jest czas z kilku powodów. Po pierwsze, jeszcze nie jestem gotowa, żeby o tym mówić publicznie, a po drugie, jeszcze nie mam tyle wiedzy, żeby o tym mówić. No to tak dziwnie brzmi, ale faktycznie, żeby rozmawiać o takich tematach bardzo trudnych, trzeba mieć jakąś tam wiedzę. Oczywiście no, nie jestem już laikiem i jakąś tam wiedzę posiadam, natomiast nie jest ona jeszcze ani ugruntowana, ani nie jest na tyle głęboka, żeby się wypowiadać na pewne tematy i opiniować pewne kwestie, o może tak powiem dyplomatycznie. Natomiast moje życie się zmieniło diametralnie od 2 tygodni i patrzcie, słońce świeci. Coś niesamowitego, słońce świeci. U mnie w sercu też świeci słońce. I tak jak mówię, bardzo dobrze, że nie zrezygnowałam z tego kanału, chociaż miałam wiele razy to zrobić. Byłam namawiana przez różnych ludzi, żeby to zrobić, bo po co, bo przecież nie przynosi mi to żadnych pieniędzy, nie przynosi mi to żadnych profitów. No ale słuchajcie, oczywiście pieniądze są bardzo ważne w życiu i to każdy z Was potwierdzi.
ale może nie są najważniejsze, może nieraz te pieniądze są drugorzędne, a właśnie to wsparcie, radość, energia, to, że można na kogoś liczyć, to, że ktoś zadzwoni, napisze, wesprze, przytuli, chociaż wirtualnie, to jest nie do przecenienia. Po prostu no, nie można określić wartości. To jest tak ogromne, że tak. Także bardzo się cieszę, że nie zrezygnowałam z tego kanału, nie zrezygnuję z niego na pewno przez najbliższy czas, chociaż uprzedzam Was, że nie będzie mnie tak dużo, dlatego że wspomniałam Wam, że troszeczkę zmieniłam swoje życie, znaczy właściwie nastawienie do życia i bardzo jesteście dla mnie ważni jako słuchacze, oglądacze, subskrybenci, lajkujący i nie lajkujący również. Jesteście dla mnie wszyscy ważni. Natomiast troszeczkę zwolniłam, a nawet bardzo zwolniłam i już nie ma czegoś takiego, że muszę, tylko chcę. Oczywiście chcę, ale doba jest taka, jaka jest, a ja niestety no już nie jestem taka szybka we wszystkim, co robiłam do tej pory. Muszę sobie troszeczkę tak przystopować, ale ja nie zapominam o Was, ja cały czas o Was myślę, pamiętam i musicie mi to po prostu wybaczyć, musicie zrozumieć, że ja teraz muszę no, mieć więcej czasu na wszystko, bo nie chciałabym tak chaotycznie, że właśnie a że co tydzień, a że co 2 tygodnie, a że trzeba, a że ktoś się zniechęci i na przykład pójdzie sobie gdzie indziej. No jak pójdzie, to trudno. Nic na to nie poradzę, to są Wasze decyzje. I no, c'est la vie, jak to mówią Francuzi. A teraz tak. Na koniec życzę Wam wszystkiego dobrego. Nie opuszczajcie tego kanału tak między nami. Jeszcze będzie fajnie, jeszcze będzie radośnie. Zresztą chyba sami widzicie, że jest radośnie. I myślę, że kurczę, nieraz rzeczy niemożliwe w sekundzie stają się możliwe. To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale tak się stało. Tak się stało, jestem zaskoczona, nie dowierzam. Z rezerwą podchodzę, z dużą dozą rezerwy i takiego dystansu. Niemniej nie znaczy to, że się mam nie cieszyć. Każdego dnia się cieszę i jest ok. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Pięknego dnia, słonecznego dnia, może nie takiego mroźnego, ale może u Was też jest słońce i na plusie. I trzymajcie się, ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia niebawem. Pa! Spacerek, wyszłam z lasu i zobaczcie, taki piękny kontrast. Jakby śnieg miał spaść, jemioła na gołych drzewach. Widać takie pompony. Ładne. Bardzo ładne. Idziemy dalej. Byłam w lesie. Tam właśnie było widać te jemioły za tymi choinkami. Spokojnie w lesie, ale jest mróz. To znaczy niby jest 2 na plusie, ale jest po prostu tak zimno. Dobrze, że mam tą kurtkę posmarzłabym, naprawdę. No i wracamy jeszcze ze 3 km i wracamy do domu. Fajnie. Fajnie jest. Pogoda ładna, już nie leje. 2 dni tak lało, że o rany. A my w tym deszczu dzielnie. Sąsiedzi nas gdzieś tam w aucie spotkali, jak jechali i się dziwili, że my dalej na spacery, a nie odpuszczamy. Ja przynajmniej nie odpuszczam. Idziemy. No idziemy.
A 100 metrów wcześniej mówiłam, że taki kontrast na tych jemiołach był, że taka chmura, że pewnie śnieg będzie padać. I patrzcie, jak pada. I zimno. A my idziemy dookoła. O, tutaj też taka chmura. Też za chwilę będzie padało. Idziemy dookoła i do domu, bo naprawdę myślałam, że dzisiaj zrobię 5, ale chyba nie, bo